Sanwa. Stan ogólnie nieciekawy. Nie wiem, co moimi sposobami domowymi uda mi się tutaj także cudów bym nie oczekiwał. Jednak zrobię co w mojej mocy. Sanwa, część druga. Po małych zabiegach upiększających domowym sposobem. Materiał porównawczy. Witamy serdecznie wszystkich miłośników starego audio na naszym kanale Audio Azyn. Dziękujemy bardzo za subskrypcję oraz za komentarze, jak również za naszą zrzutkę oraz Patronite'a, abyśmy to muzeum mogli tworzyć i pokazywać te piękne urządzenia przyszłym pokoleniom. A dzisiaj jest ze mną Darek. Ponownie i z tego się bardzo, bardzo cieszę, że jest ponownie, bo będziemy mieli dzisiaj paczki, ale zupełnie inne paczki, bo chcemy pokazać jak wyglądał sprzęt przed czyszczeniem. No, akurat przywiozłem znowu kolejną partię. Mamy tutaj i będziemy to właśnie wam prezentować, że można przy odrobinie dobrej woli i detergentów. No, chciałbym właśnie powiedzieć, że żeby się nikt nie zrażał, że znajdzie coś tam w piwnicy na strychu, nie? To jest tak szczochrane i że to się nie nadaje. Wbrew pozorom. Nadaje się. Można. Wystarczy troszeczkę chęci, nie? Tak. Tyle miłości jakby to włożyć. Po prostu, nie? Nie trzeba od razu całego. Wziąć sobie kawałek, poczyścić, nie? Dużo wysiłku to nie kosztuje, nie? A kto wie? Czas. Ale jak to się mówi... Ukaże się coś pięknego. Właśnie, bo każdy mówi, a ile to czasu trwa. Czas upłynie i tak, i tak. I tutaj z naszego doświadczenia już wynika, że wiele takich żeśmy skreślili troszeczkę. Mówię żeśmy, bo naprawdę jestem tu często gościem, gdyż powód jest taki, że lubię. No tak. A dwa, z Romkiem, może nie wszyscy jeszcze wiedzą, przyjaźnimy się od 44 lat. No, coś takiego, tak. No i żeśmy nigdy się nie pokłócili. Nie było powodu. Nie było powodu. Więc mamy tutaj też dwa bomboksy, bo dzisiaj o nich będzie mowa. Na razie tyłem stoją. Tak, celowo stoją tyłem. Porozmawiamy o gustach, guścikach, że każdy ma inny gust i jest to dobre. Właśnie. I będą też paczki od naszych widzów, małe bardzo, ale są. Także tu z tyłu jestem ciekaw, co się w nich znajduje.
No I krótka migawka dzisiaj. Tak, z muzeum. Z muzeum. Bo Darek chce... Pokażę, może ja dzisiaj pokażę. Tak, dzisiaj ty pokażesz twój ulubiony dział. Mój ulubiony dział, no i ostatni Romka zakup, którego zazdroszczę, nie? Bo zbieram jabliki. No to był taki mały strzał. No ładny strzał, nie? Mały, ładny. Mały, ładny strzał. Pokażę, gdzie stoi. No i pokażę, czym się jaram i gdzie najczęściej spędzam czas. Jeżeli gdzieś w muzeum jestem, to tam. Pokażę to. No. Tak jest. Cieszę się bardzo, że dzięki Darkowi udało się uratować bardzo, bardzo dużo sprzętów, bo poświęciłeś troszkę z życia. Trochę życia zeszło z pędzlem i Także chciałbym tylko powiedzieć, że naprawdę nikt tutaj czarów żadnych nie odprawia, ani nic. Troszeczkę dobrej woli. Patyczki to wykałaczki raczej, nie? Tak. Z 2-3 rodzaje pędzelka, jakiś delikatny detergent, chusteczka nawilżana. Ja używam dla niemowląt takich. No bo to jamniki małe, nie? No, żeby czasami nic nie zeszło, nie? I czasami wychodzą cuda, co Romek dzisiaj się przekona, mam nadzieję przynajmniej, bo przywiozłem tutaj Zodiaka, na którym Zenita, na którym chyba krzyżyk postawiłem. No tak, trochę bo tak. Ukrywany był w czeluściach już tutaj muzealnych, nie? No bo był, no nie ma co ukrywać w agonalnym. Ale nie był jeszcze najgorszy, bo może wrzucimy kilka fotek, bo tam... Pokażemy po drodze, jak pójdziesz do góry tutaj tego jednego bomboksa, co stoi. Dobrze. Bo ten jest największym wyzwaniem, byłby. No i jeżeli pójdzie, to rzucisz parę takich przebitek z tego sprzętu, co ci wysyłałem. Tak. Zdjęcia. Tak. Przed i po. Przed i po. Może kiedyś wspomnimy o perełkach takich typu zaklejone te głośniki. Pamiętasz? A, no tak, od Kasprzaka. Od Kasprzaka, nie? Zabetonował ktoś. Ktoś po prostu, nie wiem, czy to był cement zmieszany, czy tam gips. No, z przodu na siatce po głośnika. Po prostu zaszpachlowane te głośniki. I to też daliśmy radę. Dałeś, bo... Rozpuszczalnik szedł, ale to się masi robiło, nie? I z powrotem to wysykało. Mówię, co tym zrobi, nie? Rozkręciłem. No i poszło tu akurat palnik. Na gorąco palnikiem było wypalone. No i dopiero, nie? Ale wyszedł pięknie. Farba, lakier i zdziwiłeś się, nie? Bo nie pokazywałem ci, ja ci wcześniej okłamałem troszeczkę, że on poszedł na wyrzucenie. Tak. Przyjechałeś kiedyś po wyczyszczony sprzęt, patrzysz, mówię, masz go. Co tak, to jest, i ciekawe jest to, że on od razu jest o jakiś kilogram lżejszy. Ale kto wpadł na pomysł, żeby zaszpachlować po prostu? Może dzisiaj ogląda nas, pozdrawiamy pana lub panią. Szpachlował siatkę. Może chciał poprawić jakość dźwięku. No być może, nie? Albo żona komuś zrobiła taki numer, bo za głośno słuchał i mu zaszpachlowała. No ja zdziwiłem się po prostu, że można naprawdę, pokażemy go zresztą, jak będziemy szli do góry, tam stoi, to pokażemy, o co dokładnie chodzi, ale to jest naprawdę ciekawostka. Także dzisiaj, żeby nie przedłużać, może pokażemy Wojnę bomboksów. Na ostatnim odcinku, co gościłem, obiecaliśmy, że wyczyszczę tego LG-ka, nie? Tak. I właśnie przyjechał wyczyszczony. On jest troszeczkę nowożytny, bo taki to już nowszy, nie? Ale obiecałeś, że znajdzie u ciebie azyl. Tak, w dziale wideo. Tak. Także tam... ten akurat gagatek to stał prawdopodobnie w kuchni wśród palaczy. Nie? Był taki tłuszcz, jak nieraz jest na okapach kuchennych w kuchniach. To zdarza się. Rewolucję, nie? Ta Magda Gessner by go skrobała, nie? Ale puścimy, jest tam na przebitkę taką, mam foto, zrobiłem, jak wygląda, nie? Może właśnie tego pokażemy, nie? Wiesz, często te urządzenia stały też w restauracjach. Nie? To też możliwe, Gdzieś grała muzyka, nie? I niestety, kiedy się w każdej knajpie paliło. To przecież ile tych sprzętów kupując myślałem, że to jest kolor złoty, a po wyczyszczeniu się okazywał srebrny. Tyle było osadu dymu tytoniowego na panelach, nie? Powiem wam, że najgorzej się je czyści. Nie chcę to schodzić niczym. Takie tłuste, nie? Takie, skrobać można, wiesz jak. Ale coś tam wyszło. Także nie zrażajcie się. Czyście swoje sprzęty. Te celowo stoją tyłem. Bo ty masz swojego ulubionego, ja mam chcieliśmy swojego pokazać, że
mamy tu różne gusty. Tak, Nie? pod tym względem tak. Romek ma swój, ja mam swój. Aczkolwiek ten twój jest też... I do góry mówię, bardzo biorę ładny. coś, co mi się podoba, nie? Tak. Romek oczywiście wiedziałem, że Weźmy weźmie tego Sharpa, nie? Jak zwykle, nie? Tak. No to chyba wszyscy pamiętają z tamtych czasów. Tak. Mój ukochany. I dlaczego dzisiaj siedzimy na schodach? A, właśnie. Dlaczego na schodach, nie? No, Bo to jest taki kanał, nie? Stare rzeczy, stare wspomnienia. No i my mamy takie wspomnienia, że jesteśmy chłopakami z osiedla. tak. I na schodach... Jak była tak pogoda jak dziś mamy, bo Tak. widać, że jesteśmy w kurtkach, mgła i wszystko, to nie siedzieliśmy na ławce, tylko na schodach, w klatkach schodowych, nie? Tak. I często towarzyszył nam Ten bombox. ten boombox. To jest Romka Sharp. Ten. Sharp. Tak. I on był z nami I grała muzyka. zawsze. I sąsiedzi, dzisiaj pozdrawiamy wszystkich sąsiadów cierpliwych, nie? I wyrozumiałych, nie? Bo nie gonili nas. No, nie gonili, ale... Czasami się zdarzało, nie? Tak, tak, ale... Jak za głośno było. Siedzieliśmy tam całą ekipą, paczką. No i pozdrawiamy wszyscy- tutaj jeszcze jednego naszego przyjaciela. Właśnie. Też z nami się tyle zna. Z Pele. naszej paczki, Rafał, Pele. Tak, Pele, pozdrawiamy Cię. Już Oczywiście. tyle razy miałeś przyjechać i Może też się uda nam wziąć kiedyś udział w programie. mnie Romek namawia, nieraz i zgadzam się. Może i się Rafał zgodzi. No, Rafał się zgodzi, tylko musi Byłoby- znaleźć czas, żeby przyjechać. Byłoby co wspominać, No. bo mówię, masę wspomnień jest. Będzie na pewno, taką mam Także- nadzieję, także Pele, już zostałeś, że tak powiem, Wywołany do tablicy i nie masz wyboru. Właśnie. A żeby nie było, że już na naszym kanale ostatnio nie gości sprzęt, bo to faktycznie się tak zrobiło, że A czasami tak bywa po prostu. no w tej chwili to było naprawdę, możecie mi wierzyć, ogrom pracy. Ja w ogóle nie Jeszcze sądziłem, jest że sporo. jest sporo i Może dlatego... będzie widać, jak pójdziemy do góry. y, Bo Romek obiecał, że pójdzie i pokażemy co nieco. Tak. Zobaczycie, że jeszcze jest to już troszeczkę pracy. ale udało się zrobić tak wiele, że ja jestem i tak zaskoczony, że tyle się zrobiło. No ale jestem, no też mam ileś tam swoich własnych obowiązków i nie mam czasu, tym bardziej, że moje kochanie, które tu pozdrawiam, też nie ma czasu i no mam nadzieję, że może przyszły rok już się ustabilizuje na tyle, że będziemy mogli wrócić do tych odcinków, z którymi ten kanał najbardziej się jakby kojarzy, no z pokazywaniem sprzętu. No, ale chwilowo jest jak jest, a ja się cieszę, że możemy robić programy wspólnie też z chłopakami z dawnych lat i powspominać i pokazać właśnie boomboxy dzisiaj. Że przyjdzie wiosna, przyjdą nowe siły, nowe Tak. chęci, Mam nadzieję. jak zwykle, co Tak, roku. wiosną. Tak, wiosną. I Ty gostujesz w Philipsie. ja bardzo lubię tą markę. Chociaż nie wszystkie są takie piękne z Philipsa. No, ten jest wyjątkowy, nie? Ma Przy tym brata zawsze się... bliźniaka, Tak, ale srebrny. nie, jest brat bliźniak jego, No, ale nie jednojajeczny, bo no. trochę detalami się... Ale po jednej matce. Tak. Tego pokażesz może następnym razem, Tak. nie? A dziś właśnie tego swojego ulubieńca wziąłem. Jest tam dużo pięknych, droższych, nie? Wyższych modeli, nie? No ale ten, spójrzcie sami. No, on jest piękny. No i w Jest. komentarzach możecie pisać, nie? Oczywiście. Który ładniejszy. Ja wiem, który jest ładniejszy. ale Ale to jest jedyny, każdy ma inny gust. przynajmniej mi znany jedyny, który ma licznik elektroniczny przesuwu taśmy Tak. tutaj. Mhm. I No wyjątkowo jest piękny. No, nad nim zawsze się pochylam i nie był czyszczony jeszcze Nie był. przez ciebie. Nie Nie, był. musiał Nie. być. to jest wszystkie nie dam radę od razu, nie? A Też poza tak tym wiem. one, Myślisz, że mój tak nie ma? A niektóre, Też tak ma. niektóre są po prostu bardziej czyste, nie? I zostały na razie na pół. Czekają na przyszły rok. Najgorsze zawsze wybierałem, nie? No. Także przyszły rok mamy czekają. tak samo Przyjdzie fajne wiosna. anteny. Tak. Bo anteny Po są- dwie? Dwuantenowce są mega. No, robiło to wrażenie, nie? Nie? To robiło wrażenie, jak jeszcze są oryginalne i niezłamane. Może się powtarzamy, no ale człowiek jednak wraca do tych czasów, gdy był młody, gdy był szczęśliwy, nie było tyle problemów, nie? No ale... Nie było rachunków, bo mama płaciła, nie? Tak. Lodówka, co było to było, ale nie musieliśmy tego kupywać, nie? No. Zawsze coś tam mama kupiła. No, wiadomo, tak. No, także Było prościej. podświadomie człowiek wraca dlatego, nie? I mówi zawsze
kiedyś to było lepiej, nie? Może nie było, nie? Ale my to wspominamy, bo byliśmy młodzi. Tak. I dlatego zawsze się tak mówi, było lepiej. I jednego, czego żałuję, to tego, że kiedyś nagrałem na tym Sharpie rozmowę właśnie na klatce schodowej przez mikrofony i gdzieś ta kaseta, naprawdę niewiele kaset mi zginęło od tamtych czasów, ale ta jedna albo zginęła, albo zostało coś innego potem nagrane, bo mówię, jak ja żałuję, że tej kasety nie ma, jakby teraz można było odsłuchać tę godzinę, to byłaby tylko 1 godzina naszego życia, nie? Ale wtedy mieliśmy te 17 czy 16 lat, nie, mniej, 15. Co jeszcze mi zapadło w pamięci, widzisz tę komorę tutaj, nie? Potężną, nie? Na baterię, nie? No. I tą całą reklamówkę baterii, No. co się nosiło. Tak. Bo one nie wytrzymywały zbyt długo. Nie, polskie baterie nie słynęły. Nie trzymały długo i dlatego trzeba było non-stop zmieniać. Ale później przyszedł czas, że pamiętam, skądś zdobyłeś z zachodu ładowarki. Tak, akumulatory, no. Akumulatorki. To już był przełom. To już był przełom. Można było naładować i nie było ścisz troszeczkę, bo zaraz padną. Tak, bo baterie zaraz się... To był popularny system oszczędzania. Ścisz. No. Ten twój ma tutaj diodowe wskaźniki poziomu. Co mi się bardzo podoba, oczywiście pochyły, nie? Nie jest taki, można go po prostu sobie ustawić wyżej na półeczce. Widać, nie? Bo to jak za wysoko go postawisz, nie widzisz, nie widać suwaków. Oczywiście. Nie? Tu wszystko widać. Tu jest tak. Nawet osoby niższe, tak jak ja. Lepiej mają lepsze. A ja mam wskaźniki wychyłowe. O, wychyły. Co kto lubi. Co kto lubi. Bo też lubię wychyły, nie? No tak, ale tu są piękne wskaźniki diodowe. Mój Mój ma kontur. Co uwielbiam, to jeżeli chodzi o dźwięk. Te chromowane wszystkie. I metalowe przede wszystkim. To jest metal. To. Nie, chyba nie. To plastik będzie. No zobacz. Mi się wydaje, że... Część jest na metalach. Część jest plastikowa. Wiem, jak czyszczę, to część jest... A tego akurat nie znam, nie? No, ale mi się wydaje, że to jest będzie plastik? Tak, chyba plastik. No tu też są plastiki. Są niektóre, ale mi się wydaje, że to jest nakładka tylko nakładka plastikowa. Będzie. Bo już przy czyszczeniu wiele było metalowych. Tak? No. Wiem, ja nawet na to nie specjalnie zwracałem uwagę. Nie? Ale tego Sharpa, tutaj mam problem z potencjometrem. Chociażby schwyć go. Jakiś zimny, a plastik. No, może być. Temperatur, nie? Może być. Może być plastik. A ten metal. Jak się otwiera twoja kieszeń? Twoja kieszeń się otwiera... No z góry to mam... To bardzo wolno, bo mamy 10 stopni. To zobacz, jak ona wolno się otwiera. No to za ludzie. W Sharpie mnie to zawsze denerwowało. Wolne otwieranie jest po prostu. No, ale smary takie, nie? Dane na tych półkach spowalniające, nie? No i teraz jest bardzo gęsty i dlatego tak wolno idzie. Ale tutaj mnie zawsze to denerwowało. Ja nie lubię tego. Czego? No takiego szybkiego otwierania kieszeni. Lepiej wolno, nie? No, lepiej wolniej niż wcale, ale... No, to jest tak zwany ten spowalniacz. Na tych rolkach jest nakładzony tak smar, któryś jak czyściłem, nie? No. Z tych tam. Bo niektóre, szczerze mówiąc, rozkręcam, nie? Jak nie idzie go ładnie, to cały panel ściągam. No tak, tak. Ściągam do czyszczenia. I go porządnie kiedyś wymyłem. To się szybko otwiera. Smar wymyłem, nie? No tak. No. Jest coś pięknego. No ja sobie tego bardzo cenię, bo ma tak podświetlaną skalę, ma kontur, oczywiście wyszukiwanie utworów. I to jest fajne, ten zresztą też ma. Ten też ma. I jeżeli dobrze pamiętam, więc ten z tym licznikiem, ten licznik jest magiczny. Dla mnie licznik elektroniczny zawsze był, w każdym kaseciaku, w deku zawsze był magiczny. A on posiada właśnie tutaj licznik taśmy, więc to jest naprawdę coś fenomenalnego. Te Sharpy znam, jakby powiedzieć, jak własną kieszeń, bo naprawiałem je już tyle razy, no bo on nam się też ciągle psuł, no też nie był wtedy już nowy, potem przecież dużo czasu spędzał z nami na dworze, to ja tyle, co ja się narozbierałem, to znam je jak własną kieszeń, ale w tej chwili też musi znowu trafić do naprawy, bo mój kanał przestał grać już.
No, ale on ma już Ja właśnie teraz... sprawy techniczne, czy z naprawiania, w tym się nie zagłębiam, w tym nie siedzę. Można zbierać na różne sposoby, można zbierać tak jak ja, nie znając się kompletnie, po prostu mi się podobają i dlatego zbieram. Też tak można, mi się wydaje, nie? No, nie musisz być wielkim znawcą, żeby cokolwiek lubić, kolekcjonować. Po prostu mi się podobają i dlatego... Tutaj jest takie magiczne trzy lampki, nie? A to akurat wiem, bo swojego Sharpa, tego co mam, podobny ma. No i też jak bardzo fajnie. wyszukiwarka utworów, to pokazuje w którym kierunku, czy do przodu, czy do tyłu. Ale w tamtych czasach, gdy wszystko było szare i nasze magnetofony nie miały nic, to bo Kasprzak miał jedną diodę stereo i to było wszystko, nie? Kapral nic nie miał. Kapral nie miał nic. No właśnie, ja zawsze o tym Kapralu, bo jako pierwszy miałem Kaprala. No, to było po prostu tak magiczne oko, że fakt, że było szkoda głowicy, no bo wiadomo, przewijanie powodowało przesuw taśmy po głowicy, czyli uszkadzało tą głowicę. No nie było to z mojego punktu widzenia rozsądne, no bo skąd wziąć głowicę? Nie było przecież głowic, nie? A dużo się słuchało, dużo się nagrywało, no i z czasem, słuchajcie, musiałem wymienić głowicę. I zdobyłem głowicę, która była za długa albo za krótka. W każdym razie na stópkach ona była nitowana tak jakby na gorąco. Ja ją oderwałem i na distal był taki klej, nie wiem czy jeszcze dzisiaj jest. Na distal przykleiłem ją dokładnie tak jak... Tak. I dokładnie przykleiłem ją tak jak miała być i wstawiłem w końcu kiedyś tam już po wielu, wielu latach do tego magnetofonu, bo nie miałem głowicy, bo nie było. Kiedyś złamałem klucz, nie? I później mówię, co to teraz powiem, ja rodzicom, nie? Klucz złamałem, nie? No. I na distal, bo kolegę miałem, Andrzeja, nie? Andrzej mówi, mam taki klej. Przykleiłem, cyk, jest, nie? On się później złamał, ale już nie było na mnie. No, takie czasy były. Także widzicie, bomboksy, nie wiem ilu jest miłośników bomboksów. Ale takie coś, że mi się przypomniało, zobacz, mówisz, że uwielbiasz wychyły, nie? No. Ja lubię też wychyły i tak dalej, by się tym jarali, tak można powiedzieć. No. Nie? A nieco starsi od nas, nie? Był sprzęt taki jak tu stoi, nie? Lampowy. Widzisz? Lampowy. I pamiętasz? Magiczne oczko. Magiczne oczko i nieco starsi od nas, pasjonaci, potrafili siedzieć, wpatrywać się w to oczko, jak się rozpalało i zaczynało jarzyć na ta Saba, co stoi tam na wprost nazwie, oczywiście niestety nie widzicie, ale ona jest przepiękna, ma tak piękne, magiczne oko, że ja naprawdę jak ją włączę, to mógłbym siedzieć i się tylko na to patrzeć. Tak ładne, duże, magiczne oko. Nie oczko świecące. No, ale zrobić taką lampę elektronową, jednak jakby nie patrzeć, z takim magicznym okiem to jest coś mega pięknego. Naprawdę. Tak jak ZK-120 czy 140, no też pulowe nasze, nie? Tak. Pamiętasz, też miały taką lampę, gdzie pokazywała poziom nagrywania, bo to pracowało tylko podczas nagrywania. Ale to było coś, co się świeciło, coś, co się działo. To było piękne. Dodatkowy bajer, nie? No, to było piękne. A Sharp produkował, powiem wam, nie wiem czy nie najwięcej bomboksów ze wszystkich firm, bo przecież Sharp jest u nas w muzeum bardzo mocno reprezentowany. Tak. Ma całą wielką swoją nie? Tak. I oni produkowali od najmniejszych do największych. Może rzucimy okiem dzisiaj też. No. I naprawdę Sharp robił tak skomplikowane, bo przecież były z gramofonami pionowymi, przenośne bomboksy w serii VZ 2000, 2500, 3000 już nie był przenośny, ale no są mega piękne. Zresztą możemy je dzisiaj, jak będziesz u góry, pokazać. Okej, może. A ten jest średnio duży i przede wszystkim pokażemy wam, że robimy zdjęcia na terenie muzeum. O, właśnie. Na tym dziale z bomboksami. Jeżeli ktoś chce. Taki żeśmy wpadli na pomysł, nie? Tak. Że po prostu, jeżeli ktoś by chciał, może sobie zrobić zdjęcie z swoim ulubionym bomboksem. Tak jak to nawet jeżeli ktoś nie ma, a lubi wieżę, tak. Nie? To przy swojej ulubionej wieży. I jeżeli ktoś by chciał, prosimy przysłać nam takie zdjęcie. Jeżeli chciałby, żeby jego zdjęcie wisiało tutaj u Romka. Pokażemy naszą gablotkę, nie? Zaczyna przybywać, nie? A są miejsca jeszcze takie, gdzie po prostu można takie zdjęcia
Tak. Ja myślę, że fajnie by było na przykład, gdyby ktoś zechciał odwiedzić muzeum ze I znajomym, zobaczy, nie? tak. Chodzi, nagle, patrzcie, moje zdjęcie już tu jest, nie? Tak, tak. Jeżeli byście chcieli, to oczywiście... To jak najbardziej. Jak najbardziej. Moje zdjęcie też już tu będzie. Tak, no, Nie? dzisiaj zrobimy. Dzisiaj zrobimy. Także taki pomysł jakby dodatkowy uatrakcyjnie. Tak, nie? tak. Żeśmy wpadli. Także popatrzyliście, No. odcinków z bomboksami jest ich Zapraszamy ponad zobaczyć je 700, na żywo jednak. czyli na jakieś, licząc, że za każdym razem będą 2, To to, znaczy- na 350 odcinków mamy materiału. Tam na pewno będzie około 700, Więcej. Aczkolwiek Więcej dokładnie 700. zawsze bierzemy się za liczenie i nigdy jakoś nie ma My się czasu. zawsze pomylimy w międzyczasie i drugi raz się nie chce do No. tego wracać. Ale kiedyś to zrobimy i policzymy je, ale Tak. jest ich ponad 700 na pewno. Zawsze wybieramy prace takie, które są bardziej konieczne, nie? Tak, jak wieszanie bomboksów na łańcuchu. Tak, na łańcuchu. O, pokażemy dzisiaj też. No. Nie? Jak to wygląda. I dlatego mamy materiału na 350 odcinków. No jest. Także, Tak. możemy może? Także to I pokażemy odłożymy. jak wyszło, bo obiecaliśmy, że będzie wyczyszczony. Pokażemy, że jest wyczyszczony. Teraz postawię go również do tyłu. Okej. To może zaczniemy od tego. To jest jeden. Okej. Nie wezmę głośniczek. Dwa nie będziemy rozpakowywać, bo to nie ma sensu. To jest za długo głośnik. Ja mam głośnik. Ty masz wieżyczkę. A, no tak, pilot. Tak. Także pokażemy, że tak jak obiecaliśmy, jest sprzęt zrobiony. To tak pakuje, kurczę. No właśnie powiem Ci, że jakbym go złapał kiedyś, nie? Tego pakowania, Nie ma tak łatwo, mówię, że to ja nie wiem, nie? życie nie jest takie proste. Ostatnio jak był Paweł z Kanady, musiał też osobiście odpakować To, co zapakował. Tak, to co zapakował, że to wcale nie jest takie proste, jak Tak. jemu wydaje później. Także pozdrawiamy tutaj Się na wszystkich, męskim było. którzy byli. Piotra, Pawła, Przemka, To pozdrawiamy tych, którzy to jeszcze będą. Tomka oczywiście, Artura. No, to już jest wersja sprzętu z pilotem. Okay. I ukazuje nam się Elzik. O, chwilowo tu będziemy sprzątać później. Tak. No, jest pilocik do niego. Sprzątamy. No, nie łatwe, nie? Nie, już się zmęczyłem. No ale trzeba zrobić to na tyle delikatnie, żeby nie zniszczyć. No, a pokazujemy go tylko dlatego, mówię, że byście wiedzieli, że można. nie warto się zrażać, nie? Początkowym wygląda. Nie jest, wiadomo, nie jest to sprzęt nowy, ale też filmik zrobiłem, jak ładnie świeci, bo on działa, nie? No, Już go sprawdziłem, nie? tak. Kieszeń pięknie wychodzi, wszystko, no, że chyba głośnik drugi jest tam, nie będziemy go rozpakowywać. Tak. Jest wyczyszczony, trafi na półkę, bo poczekaj, to było DVD, czy to był odtwarzacz CD? Nie, to jest CD. CD, czyli nie na audio, nie na wideo, tylko on trafi na audio. No. Na dział audio. No i będzie wrzutka właśnie, jak wyglądał na przykład ten głośnik, nie? Tak, No, można się zdziwić, nie? właśnie. I dlatego Także tak jak obiecaliśmy, jest. jest. Tak. Teraz postawimy tu. Ja może wezmę tego do tego. Tak. I Ten też tu ostatnio zrobiony, też trafi na półkę. Tego już sprawdziłem. Gra ładnie radio. tak? Jeden potencjometr trzeszczy, ale nieznacznie. A silniki oczywiście to jak zawsze słychać. No, pasek. Pasek typowy przypadłość. Ok, ja mam coś takiego dzisiaj. Również stary sprzęt. Też piękny, ma swój urok.
Co masz? A ja mam bandę. Ta, która nie chciała Niemca. Tak jest. Nie chciała Niemca. No, I też pięknie wyczyszczona. tak, to jest konfrontacja zachodu z naszą, nie? Tak, aczkolwiek tu nie mam magnetofonu, bo Wanda było samo radio, ale pięknie wyszło, naprawdę. Ale że się chciało, zobacz, nie? No, tu wszystko. Imitacja deski, nie? Mhm. Drzewa, Ładnie, też bardzo piękne, ładnie. świecące gałki. Zawsze mnie cieszy No. każdy polski eksponat, bo no mamy ich powiedzmy na pewno nie mało, ale każdy polski eksponat no, powoduje u mnie radość, Przytrzybicie że serce. tak. Mimo wszystko, co ludzie narzekali, to narzekali, A. ale ja na przykład zabrałem Mówisz o szybkim otwieraniu. no, tak, Ale psycho przynajmniej otwiera. no. Także coś Ale ładnie takiego. wyszedł, bardzo ładnie, a Bardzo- też był strasznie brudny. Też był brudny. Był Bardzo brzydki, brudny był. no. Także I- o troszeczkę chęci i taki sprzęt wart jest odnawiania. Jest, tu mamy... Znajdziemy miejsce na niego. Tutaj już kilka takich wisi, żeśmy ostatnio wieszali, nie? O, To jest jeszcze tak, jeden, jeszcze musimy... jeszcze jeden rząd powiesić. pójdzie. Już pokażemy. No a tego chciałem No, pokazać. no, proszę Cię bardzo. To jest właśnie sprzęt, na którym Romek krzyżyk postawił. Też zobaczycie pierwszy raz, że nie warto było go skreślać. Amerykański Zenit, tak? Mówię, Tak. ja to... Pokażę wam No, ale on naprawdę był strasznie brudny. Strasznie. No, wiadomo, że mówię, to są metody amatorskie, domowe. Aczkolwiek ten panel był malowany, bo się nie nadawał do oglądania. Jest to radio globalne. W Stanach chyba produkowane, tak? Mhm. W Stanach. Z tego co pamiętam. Co mi się spodobało, tu się rozkleiło, a to jeszcze wrócę do niego, ale nie, musiało teraz nie No tak, ale to jest zimno, nie? No, To jest to. to się mi podoba. Roleczku, ty nie wiem, bardziej technicznie, coś ci pokażę, tutaj nie widziałeś jeszcze żarówki tej. A, Ci właśnie mówiłem, mówiłeś, nie? Mówiłem właśnie ci, nie? mówiłeś, no. Jak go na chwilę tak, z tą strony jak się go tu otwierało. Powiedz. Aha. Ale ja. Tak, tu już wiem. No, Już wiem. Tak, ale ładnie wyszedł. odwrotnie. Teraz tak. Złożymy tak. Złożyliśmy i proszę zobaczyć, co się ukazuje. Mapa. Mapa. Tu jest coś takiego. To jest kompas, nie? Tu się wkłada lub wyjeżdża. Tu jest miejsce na mapy, czytałem, nie? Aha. Na instrukcję obsługi. I No tak tego mówię, niestety nie ma. tu jest kompas. Może będzie widać. To na dole jest kompas. Mhm. Nie? Co mi się osobiście spodobało, to spójrz na to. Czary. Aha, Widziałeś? zmienia się Ty też skala. w sumie oglądasz tak No, dokładnie. No ja go pierwszy raz oglądam, szczerze mówiąc, bo on był w strasznym stanie. Spójrz. Naprawdę był strasznie brudny. Widzisz? Ciekawe, czy on gra w ogóle, nie? Nie patrzyłem, wiesz, bo No bo on to jest 110 V. 110 V. Nie mam takich możliwości w domu, nie? No pięknie. Tu jest skala, która czasy na świecie, nie? No. Strefy czasowe pokazuje, nie? I No to było bardzo skomplikowane jak na tamte czasy chyba. wiem, I że na na pewno przykład nie jakieś tanie radyjko, nie? używano go na jachtach przede wszystkim. No nie było satelit, nie było połączeń komórkowych, nie? Mhm. Sieci komórkowej, a one odbierały Pogodę. przede wszystkim, nie? No i łapały bardzo dużo stacji. To nie było tak jak u nas, nie? 2 stacje na krzyż i to łapało praktycznie z całego świata, nie? Chociaż my też mieliśmy długie i na No. krótkich coś tam chyba. Coś pięknego. I tu jest coś, co Średni. pewnie nie widziałeś. Spójrz, No. tu się kładło mapę, Aha. nie? Czytało instrukcje i wszystko, a tu sobie podnosisz, nie mam. I tu jest żarówka, powinna być. Aha. I całość tą sobie mogłeś oświetlić. Zobacz, jakie to jest ciężkie, nie? Wiem, on jest strasznie ciężki ten No, Zenit. także A ten ja myślę, nigdy że- nie zaglądałem tutaj faktycznie. no, ja do też głowy nie przypadek przyszło. jak to czyściłem, bo ja widziałem, to- zdjęcia puszczę. Pisze światełko. No, Widzę, że on światło. cały rozkręciłem go, nie całego. Aha. On jest cały rozkręcony był, nie? To na tyle, ile mi się udało, nie? Te chromy przywrócić, wiadomo, że nie będę
No, szlifierkami jechał i dawał do chromowania, ale na tyle, ile udało się, myślę, że nie no, wyszedł pięknie w na ten porównaniu. czas nadaje się on. Oczywiście, że tak. W tej chwili jak To jest najbardziej. A, jeszcze coś ci pokażę. Gdzie jest ta antena? Jest z perspektywy. A, tu jest. Takie coś ci pokażę. Mówię, Romek tak zdziwiony, bo nie widział praktycznie tego. Nie. Zobacz coś takiego. Wow, Widziałeś to? I to... nawet nie jest złamana. Nie, coś ci pokażę. O kurde, Widziałeś to? to jest jak kijek narciarski. To jest jak wędka prawie. No, No i dlatego radia satelitarne, nie? no tak mówiono. Ile to może mieć? 1,60 m? Nie, Jeszcze całe nie 1,60 wyszło, nie, ale- bo tu jeszcze jest jedno. No, jeszcze jest jest, element. ale No. ponad metr na pewno. Więcej. Zobacz. No, No i pięknie. nieźle. A Chciało ja tutaj... się? Chciało się, nie? Kiedyś. Zrobić No. ładnego. A tu się przekręca. W ten sposób się składa. Bardzo ładne. Także trafi na półkę w dziale kanadyjskim. Gdzieś Tak. tam miejsce znajdziemy. Tak, oczywiście. Także coś, Teraz już coś tak pięknego. będzie otwarty. Teraz może stać otwarty. Nawet działa zamykania, bo mu Tak. zrobiłem, bo miał wyłamane tu zawiasy. Aha. No, czasami niestety no, dzięki tobie Nie, no, ja- uratowałeś naprawdę bardzo dużo eksponatów. No to jakoś tak wychodzi mi, nie? No, na Świetnie. początku te pierwsze to sobie myślę, one już by do poprawki musiały być, bo nie miałem wprawy. Tak. Wyczyściłem, a dziś widzę, że no przydałoby mu się malowanie, nie? Takie już w sumie 3 etapy. Pierwsze to takie czyszczenie, nie? Mhm. Później już zacząłem rozkręcać to, nie? Tak, bo na początku się bałeś. No, to co umiem, nie? Bo Mm. ja się bałem na początku. Teraz rozkręcam. Jeżeli idzie, to panele przednie, tylnie, głośniki wyciągam, nie? Mm. Jeżeli trzeba jest zeszczurzony, No, to a w środku... malujemy też głośniki, No, kopułki, czyszczenie. Na srebro też już malowałem kilka. tak? No. Nie wszystko zauważysz, widzisz. No. No, także to jest malowane, nie? Mhm. Bo na zdjęciach będzie widać. Panel jest też pomalowany. No No. co się udaje, nie? No Super. i jak mówię, 3. etap to już jest, że co nieco i udało mi się naprawić. Także, no ale to się No i tego, rozkleiło. i tego, Czyli cały czas jest bo zimno. sytuacja dynamiczna, rozwija Bo się. zimno. Bo zimno. Zimno. To jest Także dlatego. jest piękny, nie? Tak. Jeżeli ono już się mojej żonie podobało, to znaczy, że jest to coś fajnego. Pozdrawiamy A twoją ciężkie? małżonkę ciężkie? za wyrozumiałość. Oj, tak. No. A To jest taki, takie trochę w zasadzie takie, no, tristar, takie No. trochę nic. trochę nic, Ale bombox. Ale no, bombox i w muzeum powinien być, Znaleźć że swoje również coś takiego produkowano plastikowego. To były lata, no kiedy się to, do Polski jeżeli chodzi sprowadzało. o wagę, to ten Ta rączka jest cięższa chyba niż cięższa cały. jest rączka niż ten cały. No, no. Nic nie ma. Nic nie ma? Aczkolwiek gra, bo sprawdzałem, nie? Słuchać A radio, magnetofony? kręcą, ale jakieś dziwne dźwięki wydaje. No, Ale Ale- kręcą, odtwarzają. aha. No tylko dziwne dźwięki, jak coś, jakiś pisk jest, wiesz? Aha. No ale fakt jest taki, że często te niemarkowe magnetofony działają, a markowe na pewno nie O działają. tym żeśmy dzisiaj rozmawiali, na przykład No. o paskach, gdzie w markowym sprzęcie, jeżeli któryś tak nie, gdzieś wyczaisz i próbujesz uruchomić magnetofon, nie będzie działał, nie? Tak, A w takim Tristarze, czy tam Kamasonie, Kamasonic, o dziwo włączasz, łam. I tak, i działa. i działa. No. Ale też Rano. bardzo ładnie wyszedł, bo był strasznie brudny. Tak. No to jest zawsze dylemat, czy warto, bo ktoś może powiedzieć, przecież to naprawdę nie jest nic wielkiego, wow i tak dalej. No właśnie. Ale po wyczyszczeniu jest naprawdę bardzo ładny. Tak. I dlaczego nie znaleźć dla takiego ładnego sprzętu Może- półki? Może gdzieś kawałka. niżej trafi, nie? Niżej na półeczkę, nie? Nie na wysokości wzroku, ale Ale na pewno dzisiaj trafi na półkę i będzie ładnie wyglądał. Także no ty tu rządzisz. Także tyle, żeśmy chcieli pokazać dzisiaj. tak, otworzymy paczki, Otworzymy paczki. bo I tak jak Romek obiecał, pokażę Wam jego nowy nabytek, czyli
któremu lekko zazdroszczę tego jamnika, nie? Gdzie? Tu mamy... Tu otrzymaliśmy coś... nie ma tutaj nadawcy, tu jest sklep internetowy, bo nie, wydaje mi się, że to chyba ktoś... To jeden? To jeden to jest? Nie, każda jest paczka od kogoś innego, ale... Słuchajcie, kable. Ja odpakuję, a czy... Mega fajnie, Komentarz. bo tych kabli, żeby połączyć te wszystkie kolumny, to nam tutaj naprawdę zeszło tyle metrów, a jeszcze będzie jeden dział cały robiony, więc będziemy nadal łączyć, także dziękujemy bardzo. Ja przepraszam, że nie mogę powiedzieć imienia nadawcy, bo po prostu nie ma tutaj, ale jest jeszcze jeden cincze, kable cinczowe, dziękujemy. Ale chyba noży też biorę. Ale mi się wydaje, że Do naoszczenia. pan, który to nam wysłał, to chyba w ogóle mieszka za granicą. W każdym razie pozdrawiamy i dziękujemy bardzo serdecznie za wspieranie naszego muzeum. Te paczki przyszły już jakiś czas temu. O, Co ty kroiłeś tym nożem ostatnio? to jest taki nóż, żeby nie zepsuć Aha. nic. Żeby nic nie Weź zepsuć, teraz sam się nie, teraz, nie pociąć. no. Te paczki przyszły Nie już wiem, dawno temu, nie ale będzie nie było kasypa? odcinków, nie było. Okej, masz. Są jakieś szpule. To przyszło i też nie ma nadawcy. W nadawce jest pusto. Ale to są jakieś szpule. Strasznie mocno Bardzo mocno, grubo zapakowane. zapakowane solidnie. Gdzie? Tak, dwie szpule. Szpule, no. Co? Maxel, słuchaj, to No, to już jest coś. taśma amerykańska. Taśma amerykańska. Spaghetti mix? Max Mix, 85 rok. Mega Mix 2000. DJ Remix 2016. 2 razy 63 minut. Ciekawe, bardzo ciekawe, zwłaszcza ten 85 rok Max Mix. Ciekawe, co to będzie. Bardzo, bardzo ciekawe. Mikserka. Mega Mix 34 to jest 2019 rok i też pisze, że jest napisane taśma amerykańska. Bardzo ciekawe. Fajnie, wrzucimy na szpulę i posłuchamy, co tu jest nagrane. Jeszcze? Fajnie, tak, mamy jeszcze jeden. Kable. I sytuacja rozwojowa. Bardzo dużo kabli. Nadawcą jest pan Jerzy z Rzeszowa. Pan Jerzy z Rzeszowa i dziękujemy bardzo serdecznie. Długie kable cinczowe. Nowe, tak, i przedłużacze. Bo to są przedłużacze cinczowe. Tak, to są przedłużacze. Tu mają wtyczki i gniazda po drugiej stronie. Także możemy niektóre tego przedłużaczy czasami właśnie brakowało, bo ja nie mam praktycznie przedłużaczy, a czasami są bardzo, bardzo potrzebne. Także bardzo dziękujemy za te prezenty do muzeum, a teraz przejdziemy się po muzeum trochę. A teraz zapraszamy. Czyli ja idę za kamerę, Także a Darek najlepszy ja twój... dzisiaj przodem, Tak. pan kustosz Tak. z tyłu z kamerą. Tak jest.
i krótki filmik. Oczywiście nie pokażemy wszystkiego, abyście przyjechali tutaj, nie? No, To- jak zdradzimy wszystkie Wszystko tajemnice. zdradzimy, to nie to- będziecie chcieli przyjechać. No właśnie. Okej, to dziękuję bardzo i zaraz wracamy do Was. Także zapraszamy za mną. Zenit znalazł już dom. Teraz zobaczy, w którym pokoju mieszka. Właśnie, Także za mną, panie kustoszu. tak jest. Mała rzutka. To kiedyś pokażemy też. No, Nie? tak. To wszystko. Krótki rzut. Okiem. No i tu I jest tu dział będzie mieszkał sobie. kanadyjski. Tu jest dział kanadyjski, jeszcze sporo pracy. Tu mamy, właśnie wrócił z naprawy Sony, który będzie podłączany. Tu rozpakowywaliśmy z Pawłem paczki, no bo to jego dział, Tak, to jakby. jest jego plan. A tu są jego koledzy. Właśnie, Zenita, satelitarny. Zenita koledzy, tak. Już Rodzina. ładne Najbliższa. grono tu się zebrało. Jak widzicie, kilka satelitów. Tak, ten jest bardzo ładny. Drugnik jest, zawsze mi się podobał. No, tu jest coś podobnego, nie? No, ten jest świetny. Jest on Panasonic. Coś w podobnym stylu, no. Bardzo A ładny. ten na razie niech się zapozna ze swoimi nowymi kolegami. Na razie stoi tutaj. Znajdziemy miejsce dla niego. Tak, a potem Będzie postawimy otwarty, go. nie? Bo Tak, będzie trzeba go musiał- niżej. On musi będzie stać musiał trafić niżej. niżej. musiał być Ja otwarty, myślę, że żeby on widać. będzie może tu, wiesz, Albo tam, no. na tą półkę, bo tu jest wolne miejsce, bo ten pionier i tak stąd wyjedzie. Ten jest piękny. To mi się podoba. No. Tak. No, także idziemy dalej. Za dużo nie pokazujemy, bo nie będą chcieli przyjechać. No, jest jeszcze dużo pracy. Oglądając, a poza tym już nie widzę, że jeszcze tyle pracy. Także idziemy na górę do mojego ulubionego domu. Proszę po schodach. Tu mamy, Presley. tak, Elvisa. Jak tutaj zresztą jest napisane, Elvis wiecznie żywy,
przeżył nawet pożar w Czaczu. Właśnie, to jest ten egzemplarz po pożarze. Tak, po pożarze. Elvis jest po prostu nieśmiertelny. I tu zaczynają się właśnie unboxy. Część Tak. A, jeszcze ten mieliśmy pokazać. Tam do góry jest taki, tam do góry stoi. On stoi do góry, ten, o którymś mówiliśmy, co miał Tak, ten zaszpachlowany. grundik zaszpachlowany. No nie dam rady go wyjąć w tej chwili. Ale miał zaszpachlowane siatki, także... Tu jest dział Technicsa. Tak. Krótko może. Technics. Tak, to jest Widzowie Technics. widzieli też, To że mamy. coś takiego jest. Sony. Sony krótko. O! I znowu kolejne schody. A, może jeszcze rzuć okiem. Są też, jakby ktoś chciał Oczywiście popatrzeć, Walkmanów jest bardzo dużo. ile Walkmanów jest. Mijamy Dział polski. Może też krótko pokażemy, ile się tego nazbierało. Nasza gra telewizyjna. I schodami w dół. Kolorofon. Tak. Wszyscy go pamiętamy, C23. C23. Wspaniały kolorofon. No nasze iTunesy. Przepiękne. Oczywiście. 40. I 110 tu. No a tu mamy twój dział. tu jest I mój wejście do ulubiony działu. Witają. Tak. Oczywiście. Dwa szarpy. Potężne Dwa szarpy. szarpy. Tu, proszę bardzo. One bronią wejścia. Tak. Muszą, Do- nie? Tak jak kiedyś krogulce, nie? Tak. Siedziały no, zapraszały na dół. I mój ulubiony dział. Tutaj najwięcej czasu spędzam. Jeszcze nie wszystko jest tutaj pokończone. Zresztą widać polistwa, które jeszcze Tak, jeszcze docinamy. docinamy. Może jeszcze pokażemy, co żeśmy Łańcuch ostatnio robili. leży. Czy to No, są właśnie... wieszamy cały czas jeszcze bomboksy na łańcuchach, W taki sposób zaoszczędziliśmy troszeczkę miejsca, nie? żeby... Tu jedne są i tutaj. Myślę, że... No i teraz będziemy w kolejnych miejscach nadal wieszać, bo po prostu... Widać, że gdzie stoją. Może tu Tak, tu stoją, bo dwa już już czekają. wybrane Tutaj za mną. do powieszenia. Tu kolejny stoi. Tak, tak. Także jeszcze kilka tych miejsc takich, jak się przysiądzie. O, jest mój ulubiony. Ja zawsze się jaram, sorry. Nie tym dużym? Nie tym dużym. Nie tym dużym, No czyli, właśnie, nie? czyli ten materac Dziwne, na nie? tobie nie robi wrażenia, Nie, no taki... ale jest to jedna Sanio, Sanio, nie? to Sanio, Które już gościło u mnie też w domu. tak, dlatego tak ładnie się świeci. No, jest to. No i chciałem wam pokazać właśnie, bo już nie mogę się doczekać, ostatni nabytek Lemka. Wiem, gdzie stoi. Tu. Jest. Ostatni nabytek, który przydałby się w mojej kolekcji. No, może sobie zdjęcie Może dzisiaj zdjęcie. zrobisz z nim. Właśnie z nim sobie zrobię, nie? Nieprawdaż, że jest piękny? On ma wszystko po prostu. Autorewers ma, tak jak mówiłem, chromowane, przyciski. Piękne to jest. No, Czyli w udało takim się. maluchu jest zawarte wszystko. Całe sedno boomboxa jest skamasowane w tak małym urządzeniu. No kiedyś, zresztą ja gdzieś tak mówię, ale ja kiedyś też na nie nie patrzyłem, tak szczerze mówiąc, nie? No takie małe, nie? Kto by pomyślał, nie? Że Jedna staniesz się antenka, tak nie? dużym fanem. No. Ile już jest u ciebie? Twoja kolekcja liczy już w tej chwili? Samych tych małych? No. Koło 45 chyba. No właśnie, jak Samych to szybko małych. poszło. Szybko poszło, nie? Bardzo szybko. No na razie mi się nie znudziło i chyba już się nie znudzi. Nie, bo- to jest nieuleczalne. No, Mi się nie znudziło, a mnie trzyma to już znaczy, no, są różne 50 lat. formy zbieractwa. Oprócz tego zbierał znaczki No, pocztowe. Pamiętasz, nie? Od dzieciaka, nie? tak. Do dzisiaj, nie? Kolekcję mam motyli przede wszystkim. Ale coś tego, no to jest piękne. Wiesz, co będę więcej mówił? No, a tutaj Ma swoje wrócił twój ulubiony Tak, na swoje miejsce i może pokaż brata bliźniaka. Równie piękny. Równie Philips. piękny. Tak. Tak. Kiedyś go zaprezentuję No. bliżej. Tu jest oczywiście półka cała szarpa. Szarp. Tu szarp. No Szarp. i faworyt też tu Mój trafi. faworyt już stoi u góry. Tak. Tam jest jego miejsce. Tu szarp wszędzie. Kamera tak nie oddaje, to Nie, to z góry oczywiście mówimy. to... Nie, ale na żywo jest na tyle miejsca, że naprawdę idzie
każdy egzemplarz zobaczyć sobie. Tak. Nie? No kamera tego nie odda, No, bo tu nie, wygląda nie, to dość ciasno. To jest ciasno, ale swobodnie, nie? Tak, Można ale sobie do chodzenia i tak. oglądania Mhm. miejsca jest dosyć. Tu też szarpy. Wiele z nich były bohaterami naszego przecież odcinków, filmów. Tu O, takiego też mam. Nie, piękny tak, ten model też mam. Sanio Też piękny. z miasta Spójrzcie, Łodzi pochodzi. spójrzcie, dlaczego tego lubię. Tam głośniczki Tak, tu, tak. głośniczki tu. Tak. No czego chcieć więcej. Jeszcze przejdziemy tam, może, tak zaproponuję. Pokrótko. Kolejny piękny, mały. Także zapraszamy, jest naprawdę co oglądać. Tu Hitachi, piękny. O, może to zobaczysz. tak. To normalnie rzecz biorąc wyjeżdża, ale bardzo długo nie otwierane, Bardzo no jest długo. chłodno. No, Jest widać, chłodno, że- więc Pomalutku jedzie, ale pomału. Będzie gramofon. Tak, tu jest gramofon. Także Spójrzcie na tego potwora. no, Hitachi. Nie? z tyłu drugi, taki sam Tak. chyba. Ten sam, no. Sanwa, która już też czyściłeś, robiłeś no, była tą u mnie. sanwę. Tak. Jak wiele z tych. Mały szarp w czerwonym kolorze, ja mam brązowego, nie? Tak. Masz Kute tu 27, 7, masz czerwony. krauny. Piękne. Także ulubiony dział dzisiaj. Tu kilka wisi. No, też na łańcuchach, nie? Tak. Też żeśmy te tutaj powieszali. To są same To jamniki. są same jamniki. Mhm. W ten sposób 6 sztuk. Jak gdyby... Zwolniło miejsce na półkach. Tak. No bo jamniki są małe, a półki są wysokie, więc one faktycznie zajmowały miejsce jakby... A tu może ja jeszcze to się wtrącę. Romeczku. Coś takiego, o którym, Tak, o o którym właśnie. żeście mówili. Tak. Pewnie rozpoznajecie tego pana. Tak. No, jeżeli ktoś chce, tu wiszą. Jeżeli ktoś chce wisieć na takiej półce, o, jest i kustosz. Także można przesyłać swoje fotki. No, myślę, że Tak, krótko jeszcze przejdę, może tutaj pokażę. zakamarki? O, może tego rączku jeszcze pokażę. O, Też szarp. tak, też szarp z telewizją. Tu są same z telewizorami na tej półce. A ten jest fajny, Darek. Też To jest no. ciekawostka. kartonowy boombox. Kartonowy bombek. To jest świeża robota. Tak, muszę założyć tutaj smartfona. Tak, wpina się smartfona, Tak, pokrętło jest. i, Proszę bardzo. i najwidoczniej gra, bo on ma głośniki. Jeszcze nie sprawdzałem faktycznie, czy gra, ale jest ciekawy. Czyli powrót do przeszłości. To Tak. jest podłączony nawet. Tak. Fajnie. Wyłączyłem radio, żeby nam nie przeszkadzało. M1 Studio. Tu są właśnie szarpy na płyty winylowe duże. VZ2000. Także jest dużo. Dobra, jest i kultowy praktycznie. To jest ten? O, tutaj można sobie pograć na klawiaturce. Jest taki szarp. Ten, nie? Można rozpoznać. Na filmach, Tego, nie? tak. Bohater filmów. No i tutaj jest oczywiście z teledysku Madonny też. Ten tutaj. Ten tutaj. Tak, disco. Light. Jest przerysowany, przekoloryzowany, żeby... Mrugający, ale jest. Jak widzicie, Jest. można sobie włączyć, nawet zobaczyć, który działa. I to tak to mniej więcej wygląda. Na dzień dzisiejszy. No, w polskim dziale też spędzamy trochę czasu, bo też sprzęt jest podłączony. Dama Pik podłączona, koncert nasz jest podłączony, Radmor, telewizor
i kaseta VHS Piraci Romana Polańskiego można oglądać w kolorze, w Sekamie na tym telewizorze. Także to tutaj jest. Także zapraszamy do naszego muzeum. Teraz może zrobimy tak sobie. Także serdecznie zapraszamy. Dziękujemy za oglądanie naszego kanału. Jak widzicie, jest co zwiedzać. Tak. Piszcie, no w tym roku już trochę zimno, już zima idzie, nie? Ale od wiosny na pewno jak najbardziej nowe chęci, nowy czas. Więc zapraszamy i oczywiście do oglądania kolejnych odcinków. Jest ich mniej, ale też czasu mniej. Wszystkiego, ale mi się wydaje, że udało się zrobić bardzo dużo w tym okresie, więc to nie był czas który został zmarnowany. Tak, nie jest to czas stracony. A jeszcze teraz pójdziemy i zgramy zdjęcia, żeby dołączyć do tego filmu, nie? Z tych wszystkich magnetofonów, jak wyglądały brudne wcześniej, a jak czyste wyglądają teraz. I będzie film w przygotowaniu. Zapraszamy do oglądania. Tak jest. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Trzymajcie się.